Dobra, chodźmy. Chodźmy. Pauza już jest, elegancko. Powoli niech się grzeje. Ganki poskładam. Można jechać. Tu rury masz minięte. Dobra, to tam czekam przy wyjeździe. Spoko. Twojego pilota jeszcze nie ma? Jest, powiedziała przy wyjeździe, ale żeby znowu nie było przy którym, nie? Dobra, ja też jadę, może sobie jakieś zdjęcie gdzieś fajne mi wyjdzie w międzyczasie akurat. No, warunki dzisiejszej nocy nie będą rozpieszczać, a my lecimy do Heilbronu. 750 km do celu, według nawigacji 9 godzin jazdy. W nocy ruch będzie mniejszy na autostradzie, więc powinno to pójść. Powinno to pójść. Znajdźmy tylko wyjazd z tego windparku. Pod górę. Jak w latach tropikalnych. Deszcz, zielono, góry. No, nieźle się rozlało. Ale bym pojeździła po offroadzie. O Jezu, a tutaj taka droga odeptana, utwardzona, to żaden offroad de facto. W takim błocie jak w Kanadzie jeździłam. Ale bym teraz jeździła. Kurczę. Osteraj Beglajta. No, pilot, osteraj. To jest dość duży windpark z siatką dróg jednokierunkowych, dwukierunkowych. Wyjazd, widzicie, jest zrobiony jednokierunkowy w celu zapobiegnięcia spotkania się dwóch ciężarówek. Marcina, tobie jak tam idzie? No jadę tutaj wzdłuż Panny. A to ty już jesteś za nami praktycznie. Widać go w lustrze. No, widzę was, widzę. Trzymasz się chwilę, tu sobie zawrotkę strzelę. Nie po to za tobą jadę. Dobra, zajebiście. Wiesz, strzelę taką filmową zawrotkę. A jak wam życie, to tak nie wyjdzie. Sobie chcę pokazać. Czekaj, puszczę ten... Albo dobra, jadę. Takie rzeczy się tu dzieją.
koguty sieją. Tak, gdyby to przytrzymało. Co? O, tak fajnie widać, nie? Patrzcie, sobie pojechał, bo ogólnie to skręcamy. Twój tyłem byłoby fajnie, bo tam jest tylko mrok w lusterku. Widzę do czasu, gdy zasłania mi drzewo. Na razie wszystko jest ok, na razie nic nie ma. Ja teraz tak wycofuję, bo tutaj w lewo się nie jest w stanie wykręcić. Na razie wszystko jest ok. Że? No i teraz wjeżdżasz w strefę, kiedy ja nie widzę nic. Ale stoi tam krzyż, to może będzie dobrze. No tam dobra, to jakoś sobie dam radę. Myślę, że tak. Także widzicie, on nie jest w stanie wykręcić w lewo, to pojechał sobie na wprost. Akurat jest tak fajnie droga, zrobiona taki trójkąt, ale leje. Że sobie Na wycofa. pałę jadę. Teraz już znowu Wojtek widzę i tam nic nie ma. Chyba że jakieś dziury po kopalni, a ja nie widzę. Oko. Także sobie wycofa i zobaczycie zaraz, co będzie dalej. Tylko gdzie ta pilotka dalej? Przez to masz czysto, żadnych osobówek nie ma, nic nie ma. A boję się, żeby tam nigdzie nie wpadł, ale chyba jest dobrze. Będziemy cię wyciągać, jak gdzieś wpadniesz. Tylko gdzie zaś twoja pilotka? Po swojej lewej. No. I teraz sobie wyjeżdża ładnie na wprost. Na drogę. Te dwa małe z lewej i wychodzę. Dobra. Teraz bym ja wyszła. Się mało zadałam. Wychodzi wszystko. Sterkste transport Wojtek? A ich bin erste. Okay, passt. Du bist schon hinter mir. Bo do tego zestawu przychodzi pilot. Nawet na pusto. 51 ton. A długości nie wiem ile. Ile ty masz, Wojtek, długości na pusto? 26-30 teraz. 26-30. No te koguty zgasi dziocha. Tak zrobiłam. Ja to chyba się dzisiaj będę ślizgać tą czterośką, nie? No, jak będziesz agresywnie kierownicą ruszać, no to może się kantować auto trochę, ale to tak mała prędkość i duży musi być no tak mocno złamany, nie? To czuć, że wypycha. Okay, get links. Okay. No to gaz!
stacji. Stanęłam sobie tak tutaj. Znam tą stację. A teraz co? Pamiętam, że stałam tutaj. I co? Nie dał mi. Nie dał mi. Gdzie mam się tam dostać? To jest męskiej. Kurczę, no. No, coś kompletnie skitrajcie. Przynajmniej teraz mam klucza. Wtedy to pamiętam, że nie było klucza. W ogóle stacja była zamknięta nawet. Była zamknięta, tylko był COVID. To był jeszcze maj tego roku, nie? I była za darmo, była taka pani. O Jezu, ale to było co? No dobra, jest. I to jest najważniejsze. Nie? Pachnie mi zaklinowało się. Będzie dobrze. W końcu nie trzeba będzie zmieniać butów. Kawa. Wiecie co? Wydaje za dużo kawy. Jest za dużo kasy na kawę w trasie. Chociaż dzisiaj mam przynajmniej, gorąco. Dzisiaj przynajmniej mam dużą, ale też 4,30. A wszystko przez to, że jestem nie w swoim aucie. Nie wziąłam sobie zwykłego kubka do robienia kawy. Kubek termiczny akurat zostawiłam na ten tydzień i po prostu nie mam co zrobić kawy. Mam drugi termos, ale on jest do herbaty. Jak tylko raz z nim zrobię kawę, to już koniec. To już nigdy herbaty się z niego nie da wypić, bo nie śmierdzić. Ale nic, przeżyję do końca tygodnia. Później chyba wracam na swoje, mam nadzieję, że będzie. Bo mój Wolwuś to tam rozkradną go na tym Magdeburgu. No dobrze, ręcznik się suszy. Tu mam jakieś jedzenie zrobione, można jechać dalej. Jeszcze 390 km. Jeszcze mam co jechać. Wiecie co? Pojechałam godzinę. Tak mi się chce spać. Że idę się położyć na pauzę. To jest sobie 45, mam jeszcze 300 km do celu. No to już spokojnie na jedną szechtę dojadę. Tak czy tak po prostu jadę dzisiaj na 10 godzin. I na dwie pauzy to jedną pauzę zrobię dużo szybciej. Bo nie mogę po prostu. Wiecie co? Drugi raz stanęłam spać. Masakra. Jest już dawno nie miałam takiej nocy, że nic nie mogłam zrobić z tym spaniem. Czasami tak jest. Przespałam się, nastawiłam sobie budzik na 20 minut. Obudziłam się. Wiedziałam, dobra, to nie ma sensu. I nastawiłam jeszcze raz. Obudziłam się już teraz wcześniej sama. Wzięłam sobie resztkę kawy, dolałam mleka i dosypałam mocną łyżeczkę guarany. To musi pomóc.
Najbardziej szkoda mi, że jak zjeżdżałam teraz jeszcze, to było całkiem pusto na drodze. A teraz już wiadomo, będzie większy ruch i mniejszy tempo jazdy, ale kurczę, już lepiej jest dojechać później i wolniej, ale do celu w jednym kawałku. Dobra, czuję, że teraz już będzie coś z tego. Ale 5:10. To też wcale dobrze nie wróży, ale dobra, teraz już mi się zdaje, że będzie ok. Jak nie, no to jeszcze raz jadę. Tak, bo jest wszystko. Przypomina wam to coś? I przypomina 2 lata spędzone na przewożeniu śmigieł tutaj, w te właśnie okolice. Przyjeżdżaliśmy 7 na południe, na 6. Czasami się podjeżdżało kilka zjazdów, czasami zjazd bardziej blisko. Tych śmigieł to tutaj się nawoziłam przez 2 lata. Przez 2 lata. Jak się schodziło z 7 na 6, to pamiętam, trzeba było zawsze z 2 do lewej dać i tak powoli to powoli szło. Ciągnik po brzegu, naczepa prawa strona też po brzegu. Najważniejsze, żeby szpica przeszła pod znakiem. No. Gdzie te wiatraki? Nic nie widać. Rozebrali czy jak? Także zdecydowanie to jest takie miejsce w Niemczech, w którym spędziłam chyba najwięcej czasu, jeżdżąc na gabarytach. I zawsze wam to opowiadam, historia się nie zmienia. 2015 nie, ale 16, cały i 17 praktycznie to... Nie no, 15 też. To tutaj zjeździliśmy farmy Bestasa. V126 śmigła, 62 metry długości. No był tutaj ogień. Jazdy były masakrycznie ciężkie, było ciasno, było zawsze dużo cofania i mało spania. Bardzo mało spania, zajeżdżało się nad ranem o 5. Czasami o 4 to już było idealnie, bo było wiadomo, że budowa rusza gdzieś o 7. Wtedy człowiek zasnął, taki zmordowany po nocce. No i przychodzili z budowy, żeby podjeżdżać pod Zwik i wtedy do południa trzeba było to rozładować. I na pusto znowu 7 stówek do Bremerhaven. Gdzie te wiatraki? Będzie dalej widać może trochę. Także tak jak w Polsce, jadąc krajową 6 na wysokości mniej więcej, Jezu, jak to było, małe do miejscowości, zapomniałam, na końcu języka, mniejszy z tym. W każdym razie tam jest 6 wiatraków, to pierwsze śmigło, które w ogóle przywiozłam. Tak właśnie tutaj w Niemczech jest taka lokalizacja, gdzie się bardzo dużo woziło tych śmigieł i zawsze mi się kojarzy właśnie z tym takim najintensywniejszym czasem mojej pracy w transporcie specjalistycznym. Wtedy to były czasy po prostu, jak
24 na dobę jeździć, to byśmy mieli non stop robotę. Non stop. Ha, popatrzcie, tutaj są 2 lata mojego życia spędzone w tych lasach. A, tu jesteście, widzę, że się pięknie kręcicie. Każde to śmigiełko ma 62 metry. Taka ciekawostka dla Was, jak jeździcie i widzicie, sobie myślicie, ile to może mieć metrów, to ja Wam mówię, że ten konkretny, który teraz macie przed sobą, mają po 62 metry. Vestas V126. No a teraz wiadomo, już jeżdżą jeszcze dłuższe, dlatego ja nie wożę śmigieł, bo moja naczepa już jest za krótka na to, co teraz się wozi. Progres to się nazywa, progres. Dobra, mamy 26 km do załadunku. A sobie zatankować, bo już mi się zerwa świeci. Podejrzewam, że mam dużo więcej paliwa. Już wskazuje zegar. Ale taki wielki bak, gdzieś się przechylę lekko na zakręcie. A zresztą na co czekać? Znowu ładuję gabaryt, a z gabarytem gdzieś zajechać, zatankować, to jest problem. O, amerykańska Peterbilt. Także mam akurat jakiś autohof, idealnie. Gdzie autohof? Gdzie? Na lewo czy na prawo? Autobahn, coś tam. Chyba na lewo będzie, nie? Tak, na lewo autohof. Autohofy to są takie prywatne stacje benzynowe, takie jakby truckstopy po amerykańsku. Nie są przy samej na autostradzie, ale są na zjazdach przy autostradzie, także zazwyczaj to jest kwestia 2-3 km, a zazwyczaj paliwo jest znacznie tańsze. Także jak tankuję przy autostradzie, no to tylko w zasadzie jak z gabarytem się muszę dotankować. Tu będzie taki śmieszny kucharz, ten na wejściu, o, Beer Garden to jest. Tam mi było ciężko wyjechać, pamiętam. Pewnie nie będzie łatwiej, z tego co widzę. Jeszcze kolejka do tankowania, czyżby? A, ludzie mają. Kurde. Muszę się przesterować, żeby tu wjechać. Jeszcze wystaje w pół drogi. Kierowca, czy może troszeczkę podjechać, jak się zatankuje. O, kierowca nie podjedzie, schowam się z drogi. Spoko. Ale stąd ja będę musiała chyba wycofać w ogóle, jak się zatankuję. Do przodu już tym zestawem nie ma szansy. Pamiętam, że moim to ledwie wykręciłam. A tutaj ten metr, półtora różnicy mi zrobi tę różnicę, że nie zatankuję, wydaje mi się. W sensie, że nie wyjadę do przodu, nie chyba mi się naprawdę. Wielki autohof ogólnie, ale jest strasznie ciasno. Autohof niby wielki, restauracja całego świata, a tego 3 czy 4 dystrybutory i naprawdę cieśnie tylko z wyjazdem. Dziwnie zagospodarowany. Tam się autko tankuje, choćby już zalałam. Pełna. A idę wczaić tutaj. Jejku, z tych automatów tak pachnie intensywnie. O Jezu, jak pachnie. Chociaż no to nie stąd. A nie wiem, bardzo mocno tu pachnie jakimiś perfumami, ale ładnymi. Ciekawe, ile to kosztuje. Gdzie jest cena? Nie wiem. Ach, tu jest chyba, nie? A nie.
Nie wiem. Ciekawe. Niezły bałagan też na tym Hofie. Automaty z pralnią, no. No, w międzyczasie kupiłam sobie chodnik w Wind Parku. Akurat wieczorem, jak wyszłam tylko raz, jak zaczęło padać, jak sobie zrobiłam obiad i poszłam sobie umyć garnek. Wlazłam w takie błoto, ale było ciemno, to nie widziałam, ale wlazłam. Później patrzę, teraz dzisiaj rano w aucie, a tam taka masakra. Więc umyłam sobie i buty, i wycieraczkę. Jest już lepiej. Powiem wam, że ten dystrybutor tutaj jest wybitnie wolny. Tyle już tankuje, a to dopiero prawie 500 litrów. Tyle, 892 litry. Nauczyłam się rozkładać schodki. A to jest kiepskim rozwiązaniem. Inaczej by to można było zblokować, wydaje mi się. Nie płacić. Tak mi się wydawało, pamiętało, że to mają cuda świata. A dzisiaj ja nie jestem na diecie. Dystrybutorów to mają tutaj mało. Ale te wypieki! Dostałam jeszcze wursta. Kurde, zatankowałam 900 litrów praktycznie, więc to normalna praktyka na autohopach, że jak się tankuje tak w górę od 300 litrów, to się dostaje zazwyczaj właśnie kawę i wursta. W różnych rozmiarach, czasami większe, czasami mniejsze. O! Tu jest taki duży. Dobra, zobaczmy ile tego paliwa, co i jak. Ile co i jak. Jest do pełna, ale właśnie tutaj jakoś tak dziwnie skalibrowana, że niby nie jest do pełna. Więc tak to zrobimy. Tak, zobaczmy. Średnia spalania, proszę Państwa, 52 litry z tamtym ładunkiem ze statorem, nie? I 1600 km, z tym, że 750 km z tego było na pusto, reszta była na pełno, 68,9 ton. Dobra, idziemy dalej. 99, 885, no i mniej więcej ile? 892 zatankowałam, czy 882 zatankowałam na pełno, także to by się zgadzało, a to sobie wypasujemy. Dobra. Żeby wiedzieć od tankowania, to jest przydatne przy planowaniu tankowania, ile mniej więcej jeszcze jest tak naprawdę. Jeszcze tutaj poziom jazdy. Można jechać. Wiecie co? Tak mówiłam, 43 minuty, czajcie, 43 minuty tankowałam. Boże. No dobra, powiedzmy, że z tego 5 minut czekałam, aż ten gościu odjedzie. Dobra, a teraz muszę się wycofać. Tamten nie kręcę. Niczego nie przybrać. Muszę zobaczyć, bo nie jestem pewna prawej. Wszystko jest okej. Jest tam jeszcze miejsce. Z tyłu jest autokar, wiecie? I tak nie byłam pewna na 100%. I teraz tak, osie skręcone. Wyobraźcie sobie, że teraz sterowanie pada. Nie mamy co. Teraz je wypustujemy.
parszywa pora roku, wiecie, łatwo sobie jest przeziębić wszystko. Ucho, ramię, stawy. Dlatego przy takich operacjach doświadczona życiem. Czapka, to na szyję, komin. I zasunięta. Jak to naczepa nam idzie? Do kreski poproszę. Kawałek prostej kreski. Będzie dobrze. Dobra, teraz jeszcze lądową. Zamiast być... Mam godzinę straty przez to tankowanie. Zamiast będzie o 8:17, jak pokazywała mi nawigacja, to będą 9:17. Też troszeczkę inną drogą pojedziemy niż nawigacja chciała. Nie taką całkiem przez ścianę. Dobra. Inaczej nie powiem. Czy ja się tu wykręcę? Nie zobaczyć. Dobra, to jest metr zapasu. Dam radę. Tylko powoli. Teraz mam budynek zaraz przy meczeku. Kręcę do lewej, zobaczę, czy nie mogę widać. Ja wybrałam drogę, jak zwykle. Zakazu tu nie ma oczywiście. Tak to jest, jak się robi ładnie w miasteczku, to jest też zarazem podejrzane. I wtedy sobie pomyślałam, po takich miasteczkach ze śmigłami się jeździło, to co ja dopiero na pusto. I jak to pomyślałam, to tam to skrzyżowanie jest. Ale nic, najważniejsze, że dałam radę. Jest sterowanie nie ma źle, aczkolwiek nie wiem, czy to jest koniec już. Jestem. Do firmy już dojechałam bez problemu. Zalecam, wyłączyłam kamerę, bo chciałam sobie jeszcze na głowę wprawić. Więc teraz jeszcze tylko muszę znaleźć, gdzie to się melduje. Firma wygląda, jakby była wymarła. Pewnie może przerwa jest. To jest dopiero 9:20. Jezu, ja myślałam, że jest druga. Więc ta zmiana miesza w głowie. I tak sobie jeżdżę po firmie. Otworzą mi to branie, czy nie? Zmęczona już jestem, godzina 10 dochodzi. Mam nadzieję, że w ciągu godziny się załaduje. I pójdę spać. Bateria mi się wyczerpała.
cały czas mi się wyłączył. Nie fajnie. Bateria mi padła, nie? Chcę mi do mnie. Bateria mi padła. Gdzieś ten padła bateria. Trzeba było wjeżdżać bez sterowania, mi się nie chciało. Myślę, że też nie zamówić. To już po prostu złośliwość rzeczy martwych. Albo sobie wykrakałam, może sterowanie padło. Mam nadzieję, że będą działać. Nie działają. Dobra. Tak się włączyło. Wykrakałam sobie po prostu. Używałam sobie sterowania, bo mi się nie chciało wcofać. Zaświecił się na chwilę, zaświeciło i za chwilkę znowu zgasło. No nic, próbuję zrobić tak, że pójdę odłączyć kabel. Zaświeciły się. Teraz się wyłączył. Kurwa, no. Dobra. Dobra, udało się. Dziwne. To jest po prostu przykład tego, dlaczego zawsze trzeba jeździć bez sterowania. Choć człowiekowi nie chce, jest zmarnowany po całej nocy, chce ułatwić, to wtedy mu baterie padną i nie wyjdzie panowe. Ile tam ogarną wszystko z zawodu. Dobra, skrzynkę położyli. 32 metry i tylko w kilku metrach. Zobaczymy, jak mi wyjdzie, jak mi wyjdzie właśnie. Nacisk. Dobra, pompuje się. Tak się prezentują naciski. Tak. Wejdź. Dobra, pogadam sobie ze zwoleniem. To już przeżyłam, prawda? Zastanawiam trochę ten ładunek. Musimy, nie wiem, czy dobrze załadowałam. Tak załadowałam. Pewnie. To jest na pewno z mąką śmigałką. Wiem, że się zmęczyłam. Tak szybko zapiłam te łańcuchy. Kurczę, aż się spociłam, poczułam się jak po treningu. Jeszcze mi tylko plantaka zakładają tak jakby na dach. Bo to je płynie pojedzie do portu, a z portu popłynie mi tam do USA. No i tyle zrobione na dziś. Dobra, będę rozpoczynać Tahoe, to pierwszy skończę. No nic, dobra. Nie wiem, wszystko ok, ale kurde, straciłam 20 minut tylko przez to, żeby mnie tutaj zaparkowali, bo mi kazali czekać. Aż jednego załadują, on się pospina, zamknie plandekę i wtedy ja mam zjechać na jego miejsce i tam sobie mogę stać. Jak kurczę, chcę jak najszybciej pauzę zacząć, bo zezwolenie mi pozwala jechać od 19. Więc chcę jak najszybciej wyjechać, bo jadę do północy tylko, bo od północy już jest święto. Biorę rzeczy z tego auta, wsiadam do pilota. Pilot jedzie do domu, czyli do Poczdam'u, a chłopaki ruszają z Magdeburga 9 busem. Się spotkamy, no myślę, że na ringu Berlina, na krojcu 9 z 10, gdzieś tam się zjedziemy, przysiadam się do chłopaków, no i zjeżdżamy na bazę, więc zależy mi po prostu, żeby jak najdalej dojechać dzisiaj. A to kurde, cały czas coś, będę miała tylko 3 godziny 10 minut, to mogłam mieć 4, jak dalej dojechać, no nic, trudno, jest jak jest, ale gorsze jest to, że stoję krzywo całkowicie, w sensie o tak, i teraz jak to zrobić? Takim ciągnikiem to się aż nie da tak chyba.
będę spadać dzisiaj z łóżka i tyle nie zrobię. Co panie zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dałam dupę maksymalnie w dół, ale to i tak za mało. A przodu nie mogę dać do góry. Tam jakby co jest to nie? Dobrze. To co? A ten odcinek już kończymy chyba, no. Idę ręce umyć do toalety. I idę spać. Nic nie będę robić nawet. Jadam tylko słodką bułkę, zjadłam i już mam dość. Tak, miałam się gdzieś położyć. No nic. Do widzenia.